3,7 sekundy do setki w kompakcie. Piękna sprawa. Cześć! Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi RS3. I do odświeżonego Audi RS3 w sedanie rocznik 2025. Zmiany są naprawdę delikatne w porównaniu do wersji przed liftingiem i w zasadzie zauważalne jedynie przez prawdziwych miłośników marki. Teraz na ekranie widzicie przekrój przodu, gdzie po prawej stronie jest nowe RS3, a po lewej stare, to znaczy przed odświeżeniem. Najważniejsza zmiana to światła, które już nie mają projekcji napisu RS3, tylko teraz całe są konfigurowalne i mamy kilka motywów świecenia. Poza tym znaczek Audi powędrował nieco niżej, a sam zderzak ma nieco inne wloty i to niemal wszystko. Zarówno przedlift, jak i polift wygląda bardzo dobrze i ciężko powiedzieć, który wygląda bardziej świeżo. Z tyłu zmiany są podobne, bo też mamy nowe wzory świecenia oraz przemodelowany zderzak z pionowymi światłami odblaskowymi oraz ze środkowym światłem przeciwmgłowym na wzór aut wyścigowych. Mamy też dyfuzor, za którym jest taki mały przelot powietrza, więc być może spełnia on zadanie nieco docisku oraz są dwie ogromne rury, które skrywają w środku po dwie kolejne. Tak też było przed liftem. I te rury nadal brzmią świetnie. Poważnie, to jest najlepiej brzmiący hatchback w 2025 roku. Tak, w 2025 to jest ważne, bo dzisiaj auta już nie strzelają i nie pierdzą aż tak, jak to miało miejsce kilka lat temu, dlatego cieszmy się nawet z tego, jak brzmi takie RS3. A brzmi rasowo, ładnie, basowo i naturalnie. I podobno nie jest wspomagany w kabinie, za co też ma ode mnie plus. Czuć jednak, że dźwięk jest nieco zdławiony na zewnątrz, ale tak jak mówiłem, takie mamy czasy, pewnie wymiana wydechu dużo by poprawiła. Swoją drogą, testowana sztuka miała już opcjonalny sportowy wydech za 6000 zł. Opcjonalny za to nie jest lakier, bowiem ta jaskrawa zieleń to jeden z dwóch lakierów bez dopłaty. Drugi darmowy jest biały. I moim zdaniem taka zieleń pasuje do takiego miejskiego chuligana, ale nawet i w innych kolorach auto robi świetne wrażenie, zwłaszcza w testowanej odmianie limuzyna, czyli sedan. Nadal też jest odmiana Sportback, będąca chyba hatchbackiem albo czymś pomiędzy hatchbackiem a kombi. Sedan, pomimo iż jest mniej praktyczny, bardziej mi się podoba. To, co mi się nie podoba, to te atrapy tu na tych poszerzeniach. To znaczy, same poszerzenia są świetne i auto wygląda przez nie bardzo bojowe, no ale ta atrapa jest słaba. To, na co pewnie zwróciliście już uwagę, to w opcji za skromne 29 000 złotych auto może mieć ceramiczne hamulce na przodzie, które przydają się, jak chcecie upalać auto po torze. Jak widzicie, nagrywałem materiał na torze Silesia i ceramika sprawdziła się tutaj świetnie. Nie czuć, żeby hamulce puchły, a siła hamowania była perfekcyjna. W ogóle zwróćcie też uwagę na koła, bowiem z przodu jest szerokość 2,65, a z tyłu 2,45. Wszystko po to, żeby auto w końcu przestało być podsterowne, czyli żeby nie wyjeżdżało przodem. I to się udało, a taki zabieg z kołami był też już przed liftem. Wymiary auta się nie zmieniły, samochód nadal ma 4,53 m długości, 1,85 m szerokości oraz 1,41 m wysokości. Rozstaw osi to 2,63 m. To nie jest małe auto, ale tylko z zewnątrz, bo kabina mówi co innego. Po pierwsze, bagażnik. Ten ma skromne 321 litrów, czyli o 104 litry mniej niż zwykłe Audi A3 limuzyna, a to oczywiście związane jest z napędem. RS3 czy S3 ma zawsze napęd quattro, czyli na wszystkie koła, podczas gdy zwykłe odmiany A3 mają napęd na przód. Co ciekawe, odmiana Sportback RS3 ma jeszcze mniejszy bagażnik, bo 282 litry, czyli o kolejne 40 litrów mniej. Ale ten w sedanie nie jest aż taki mały, jakby wskazywała jego pojemność.
Pod podłogą jest jeszcze miejsce na jakieś mniejsze przedmioty oraz, jak widzicie, akumulator. Jest też boczna przegródka, gniazdo pod zapalniczkę, mocowanie do pasów przewozowych oraz rozkładany haczyk na zakupy. Aha, no i jest goła blacha od spodu, jak w każdym sedanie dzisiaj dostępnym. Kufer można też powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co robimy z poziomu kabiny i po którego złożeniu nie dostajemy idealnie płaskiej powierzchni. Wskakujemy więc na tył. I tutaj pierwsze co widzimy to fantastyczne karbonowe plecy przednich foteli, ale o nich będzie za chwilę. Teraz powiem, że mam 186 cm wzrostu i nie mam miejsca na głowę. To znaczy, brakuje jakichś 2-3 cm, żeby nie dotykać łysiną dachu, no ale tak jak mówię, nie mieszczę się. Jest za to podłokietnik z 2 miejscami na poje i niestety brak przejścia do bagażnika, są oddzielne nawiewy oraz 2 złącza USB typu C. I przez te genialne kubły nie ma gazetowników. No właśnie, te kubły. To jest opcja za 12 000 złotych i sprawdza się, ale jak chcecie więcej latać po torze. Na co dzień mogą nieco męczyć, są twardsze niż seryjny stołek oraz są głębsze, przez co trudniej się wsiada i wysiada. Ale na torze sprawdzają się świetnie. Aha, i elektryka foteli jest w opcji. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą. Tutaj jest jedna znacząca zmiana, którą widać od razu, czyli kierownica. Kierownica ma nowy wzór oraz dodatkowe sportowe przyciski do trybów jazdy, które wcześniej były mocniej ukryte. Zresztą, teraz na ekranie macie fragment z mojego testu przedlifta, a teraz jest wersja poliftowa. Sami zdecydujcie, która kierownica jest lepsza. Ja to najchętniej wziąłbym kształt tej nowej, ale wywalił te dotykowe przyciski i dał te zwykłe z tej starej. Zostawiłbym za to te czerwone przyciski, bo dobrze się to prezentuje i dodaje takiego sportowego ducha. W opcji kierownica może być też pokryta alcantarą, tak jak w testowanej sztuce, co też dodaje takiego charakteru. Poza kierownicą i poza lekko zmienionymi przyciskami od biegów, czy tam całym tym elementem, to nie zauważyłem zmian. Są nowe dekory, czyli czerwone wstawki, czy tam imitacja karbonu. No ale muszę przyznać, że sama deska prezentuje się dobrze i ma ładnie wkomponowany ekran oraz zwykłe przyciski od klimatyzacji. Za to jest ode mnie zawsze plus. Minus za to za Piano Black, którego na tunelu środkowym jest mnóstwo i już na torze parę razy mnie wkurzało, bo dostałem zajączka, czyli zostałem oślepiony odbijanym światłem od tego Piano Black. No Piano Black to jest dziadostwo. Ale same materiały i zwłaszcza spasowanie są bardzo dobre, zresztą posłuchajcie i zobaczcie sami. Naprawdę, spasowanie jest bardzo dobre, niemal nic nie skrzypi, a materiały są takie jak to w klasie A3, czyli takie zwykłe albo średnie. Gdyby nie to Piano Black, byłoby świetnie. Tutaj powinien być właśnie też ten materiał imitujący karbon, który jest przed pasażerem. Poprawiony też powinien być nieco system multimedialny, bo ten mi nieco przycinał. Nie zawsze, ale przycinał i czasem naprawdę sporo. Zresztą zegary cyfrowe i przejścia pomiędzy nimi też były momentami lekko klatkujące. Tutaj też przydałby się może jakiś szybszy procesor, ale same zegary są świetne. Mają kilka motywów, w tym takie normalne, okrągłe. To lubię. Dobra, to szybko schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską kultowa jednostka, czyli 2,5 turbo benzyna, 2,5 TFSI, 5 cylindrów, które tak pracują.
Tutaj tego nie słychać, ale silnik ma niezłą kulturę pracy i świetną charakterystykę. Aha, i te bąble, co widać koło znaczka, to folia ochronna, która zaczęła się gdzieś tam zrywać. Silnik ma 2,5 litra pojemności, 400 koni oraz 500 Nm, a to skutkuje przyspieszeniem do setki w czasie 3,8 sekundy. Oczywiście, tak jak mówiłem, auto ma napęd na 4 koła. Chociaż już na początku widzieliście, że robi to lepiej, bo w 3,7 sekundy. Ale pokażę to po raz kolejny. Ależ pocisk. W tej klasie 3,7 sekundy. Kiedyś takie czasy to robiły super samochody, a dziś miejskie hatchbacki. Nieźle. I co ciekawe, jak jeździłem przed liftem, ale w sportbacku, to tam zawsze robiłem 3,9 sekundy. Czyli czuć, że jest lekki postęp, pomimo iż silnik ma dokładnie tą samą moc co wcześniej. Czas 100-200 również jest delikatnie lepszy, bo udało mi się wykręcić 9,6 sekundy, a przed liftem ze sportbackiem robiłem 9,8 sekundy. No jest auto bardzo szybkie. Zrobiłem też pomiar w najwolniejszym trybie i wynik wtedy to 4,8 sekundy, gdzie też przed liftem robiłem 5,2 sekundy, też w takim najwolniejszym trybie. Oj, inżynierowie Audi chyba się postarali i coś tam poprawili. Ale nie tylko jeśli chodzi o osiągi, ale i prowadzenie, co poskutkowało poprawą czasu na Nürburgringu. Wersja przedliftowa zrobiła 7 minut 40 sekund, a polift poprawił ten czas o 7 sekund i teraz jego rekord to 7 minut 33 sekundy. To jest przepaść. Ale żeby tego dokonać, to w aucie zaszły pewne mechaniczne zmiany. Między innymi zwiększono sztywność tylnej osi, koła zostały nieco bardziej pochylone, nieco zmodyfikowano hamulce oraz popracowano nad tylnym dyferencjałem. O tym ostatnim będę później mówił. Teraz tylko dodam, że nowe RS3 może pędzić nawet 280 km na godzinę i jest do tylu ograniczone, jak wykupimy opcję właśnie przesunięcia ogranicznika. Ciekawie, ile by auto poleciało, jakby w ogóle zdjąć ten ogranicznik. Wrócę jeszcze na chwilę do dźwięku, bo RS3 ma coś takiego jak Emotion czy tam Emotional Start, czyli włączamy zapłon, następnie tryb Dynamic i trzymając dłużej starter odpali nam się z takim dodatkowym pierdnięciem z wydechu. Niestety, nie pokażę Wam tego, bo doczytałem to dopiero jak auto oddałem. Przepraszam. W ogóle jak włączymy tryb sportowy, to wydech i silnik od razu inaczej pracują, bo samochód wchodzi na wyższe obroty. To też pomaga podczas jazdy, bo auto jest bardziej responsywne i jeszcze szybciej reaguje na gaz. W ogóle też mam wrażenie, że tutaj delikatnie poprawiono reakcję na gaz, bo już nie ma takiej zwłoki. No i jeszcze popracowano nad tylnym dyferencjałem. Teraz auto już nie jest podsterowne, ale wręcz nadsterowne i auto ochoczo chce zarzucać lekko, bo lekko, ale jednak tyłkiem. To mi się podoba i to jest dość niespotykane w Audi, bo jednak te auta nie słyną z zarzucania tyłkiem. Ale jak widać, da się. I tutaj przed liftem też był ten torque splitter i też on tak już działał. A działa to na zasadzie, że jest to aktywny dyferencjał, który za pomocą sprzęgła wielotarczowego zamontowanego na każdej półosi rozdziela moment na poszczególne koła. Czuć to na torze, jak dostajemy więcej momentu obrotowego na koło, które jest po zewnętrznej części zakrętu i niweluje podsterowność i nawet powoduje lekką nadsterowność. Naprawdę, sprawdza się to i to do tego stopnia, że mam wrażenie, że RS3 jest najlepiej jeżdżącym autem z rodziny Audi RS. Jeździłem po torze każdym RS, nie będącym SUV-em, czyli RS3, RS4, RS5, RS6, RS7 i nawet elektrycznym RS e-tronem i to właśnie RS3 dało mi najwięcej przyjemności. Oczywiście, było najwolniejsze na prostej i na wyjściu zakrętu, ale już sam zakręt i czucie auta jest świetne. Poważnie, niesamowita zabawa i to mi się podoba. Auto jest oczywiście dość twarde, ale przy takich osiągach nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Testowana sztuka miała też opcjonalne, adaptacyjne zawieszenie, gdzie zmiana jest z twardego na bardzo twarde. Oczywiście, upalając auto po torze, trzeba też liczyć się z dużym spalaniem, które ja w mieście miałem w okolicach 13 litrów, ale już na torze dobijałem do 30. Bak paliwa ma 55 litrów.
Aha, i tak, wiem, że auto miało bardzo mały przebieg, odebrałem je z przebiegiem poniżej 500 km i od razu dostałem zgodę, a nawet prośbę, żeby je upalać na maksa, bo auto i tak od razu będzie uczestniczyło w jazdach po torze w trakcie szkolenia Audi Experience. Swoją drogą polecam te szkolenia. Niestety, ja ciągle w głowie miałem ten przebieg, co nawet widać tutaj na nagraniach, że mocno się ograniczałem. Jakaś taka wewnętrzna blokada nadal była, żeby nie katować auta z tak małym przebiegiem. Wybaczcie, no taki już jestem. Dobra, to jeszcze cena, bo tutaj już klasycznie jest drogo. Podstawowe Audi RS3 limuzyna kosztuje 310 tysięcy złotych, a wersja hatchback 301 tysięcy złotych. Oczywiście w podstawie, bo prezentowana sztuka kosztowała, i teraz uwaga, 460 tysięcy złotych. Tak, w tym egzemplarzu w dodatkach jest 150 tysięcy złotych, więc za same dodatki można by kupić jakieś podstawowe Audi A3. Ba, jeszcze by zostało. No jest drogo, ale patrząc na ulicę nie odstrasza do klientów i nie dziwię się. Audi RS3, zaraz obok BMW M2, to najlepsze zabawki, jakie można kupić w tej klasie. Różnica pomiędzy tymi autami jest taka, że M2 ma napęd na tył oraz jest tylko dwudrzwiowym coupé, a RS3 ma tylko napęd na 4 koła oraz jest praktyczniejsze, bo jest i sedan i coś jak hatchback. Tak więc tu są spore różnice. W zasadzie to można by jeszcze porównać M240i, które ma napęd na 4 koła i 374 konie i robi setkę w 4,3 sekundy oraz kosztuje 290 tysięcy złotych. Dokładnie tyle samo kosztuje też nowy Mercedes A45 AMG, który ma aż 421 koni, czyli więcej niż M240 czy RS3, ale ma też tylko 2 litry pod maską, rzędową 4 turbo, a Audi ma 5 cylindrów 2,5, a BMW 3 litry i 6 cylindrów. Pod tym względem Mercedes jednak nieco odstaje. Ale skupmy się na RS3. Obecnie jest to jeden z najfajniejszych modeli Audi, który świetnie wygląda, świetnie jeździ, świetnie brzmi i ma w miarę normalne wnętrze. Poważnie, bardzo ciekawa propozycja, która mam wrażenie została jeszcze delikatnie poprawiona względem poprzednika, przynajmniej jeśli chodzi o osiągi i prowadzenie. Zmiany wizualne to kwestia gustu. Z zewnątrz moim zdaniem na plus, a wewnątrz no wolałem starą kierownicę. Ale co kto lubi. Cześć!